A oto jak wygląda miasteczko z rana. Puste ulice. Wszyscy śpią. Dużo się zmieniło, ponieważ jeszcze niedawno nie było tutaj aż tyle ofert turystycznych, a teraz jest naprawdę ich mnóstwo, czyli przyjeżdżając można sobie znaleźć elegancką wycieczkę. Bukuje się wszystko przez hostel czy z agencji, odbierają, przyjeżdżają. Opcji jest bardzo dużo. Dzisiaj jedziemy w góry, więc droga, idę jeszcze zrobić jakieś zakupy, bo ponoć nie ma tam aż tyle wszystkiego co tutaj. Dojechaliśmy do Przełęczy, przez którą trzeba się przebić, aby dojechać do Dolinki Tet. Droga do Przełęczy elegancka, asfaltowa, barierki, co może tylko budzić lekkie obawy, to że większość tych barierek jest tak mocno powyginianych, jakby ktoś nie mocno przywalił po Przełęczy. Natomiast zjeżdża się już niżej do samej wioski i droga kiepska. Kamyczki, gruz, tam w oddali gdzieś wioseczka w ukrytej dolince, wszędzie naokoło górki. No te góry to naprawdę klejnot albański, jeszcze niedostępny za bardzo, ale powoli wszystko się zmienia. A to już legendarna wioseczka Tet. Sporo się naczytałem, sporo nasłuchałem. I co? Tak wygląda. Widok po prostu boski. Spodziewałem się nieco mniej infrastruktury, ale no, baza turystyczna jest tu mimo wszystko, mimo tego trudnego dojazdu, który biegnie tą kiepską drogą, jest spora. Wszystko zdążyło się już trochę rozwinąć, ale to przejście jeszcze trzyma, ludzie jeszcze tu nie dojeżdżają. Wioska ukryta w dolinie, ponoć kiedyś naprawdę nic tu nie było, zamknięta na okolice, trudno dostępna. Ludzie jak tu przyjeżdżali, to naprawdę było to coś, co odkrywali w zasadzie na skali europejskiej. Jest to bardzo dzikie miejsce, generalnie góry, tylko tutaj północnoalbańskie, inaczej zwane Alpami albańskimi, a jeszcze inaczej górami przeklętymi, groźna nazwa. To ponoć jeszcze jedne z najbardziej odosobnionych dzikich gór w tej części świata. Na początku trzeba znaleźć miejsce do obowiązku. Tu można wszędzie się rozłożyć. Jest mnóstwo miejsca, gdzieś tam płynie lekko rzeczka. Ale z drugiej strony miejsca do spania są też przy guest house'ach, jakichś hotelikach czy domach prywatnych. I zaletą tych miejsc przy czymś jest to, że jest po prostu po pierwsze bezpieczniej. Jesteśmy na terytorium właściciela, czyli niejako nasze rzeczy może są bardziej chronione. Są tam przeważnie kible, jest prysznic, jest coś do zjedzenia, nierzadko jakaś knajpeczka i chyba bardziej pójdę w tą stronę. Wioska położona jest w dolince wzdłuż strumienia, co sprawia, że jest ona lekko rozłożyście podzielona. Tam chyba bardziej było to nowe centrum turystyczne, mnóstwo nowych budynków, mało zieleni, dużo kamienia. Tutaj natomiast robi się coraz bardziej zielono i wiem, że tutaj jest to starsza część, a tam gdzie jest starsza, tam na pewno będzie kościół i takie rzeczy. A jak już widzę kościół, to wiem, że to mniej więcej tam. Zobaczymy, co tu się święci. Co do drogi, która tu prowadziła, do czasu Przełęczy było elegancko, asfalcik, potem trochę się posypało, dużo mijanek z innymi samochodami, dołów, kamieni, tak jak tu widać. Pewnie normalnym osobowym autem się wiedzie, co widać naprzeciwko, bo ktoś tam wjechał, ale generalnie nie polecam. Szkoda zdrowia auta. Dużo lepiej wsiąść busika i potem sobie też nim wrócić. Fajnie jest, bo jest cicho tutaj i pusto, zajebiście. Mamy już kościółek pięknie położony na lekkim wzgórzu, na drugim planie góry. Te płotki tutaj charakterystyczne.
Nie za bardzo to stabilne i takie fachowe, ale cieszy oko. Ma się wtedy wrażenie, że tu jest naprawdę koniec świata. Asmej apne uje mój baluke pre. Asmej apne uje mój baluke pre. Me setete ja petrenda fin me je. Me setete ja petrenda fin me je. A tu jest porównanie, jak świat wygląda z siatką stalową, a jak świat wygląda z pięknym, bodylastym płotem. Chyba nie muszę mówić co lepsze i ładniejsze. Piękna dolina, stromo opadające góry. Tutaj jakiś budyneczek. Gdzieś tu ma być muzeum, może to jest muzeum. Wszędzie są góry. Na co nie popatrzysz, to wygląda ładnie, ponieważ za tym stoją olbrzymie wielkie góry. Zobaczcie, zlekam ten obrazek. Nawet samotnie sterczący kościół może sprawiać super wrażenie, jeżeli jest tylko położony w pięknym miejscu, takie jak to. Palce lizać. Tu jest też lokalne boisko, zaraz przy kościele i od razu cmentarz. Skwerek z kościołem. To najlepsze, naprawdę najlepsze miejsce we wsi. Piękny widok, za tym duży płaski teren, gdzie miło się spędza czas. Potężne drzewa, jakieś owieczki. Niewiele tu zabudowy, ale to jest właśnie tego urok. Tu znalazłem miejscówę, może nie wygląda za pięknie, trochę tu burdel naokoło. Tutaj domek właściciela, jakimś też pokojem do najęcia, dalej kościół i góry. Jest kilka miejsc do siedzenia, będzie z kim też pogadać. Tu gdzieś stanie mój namiot, żeby rano, gdy słońce będzie tam za górami, był cień. Miejscówę znalazłem. Jestem zadowolony, myślałem, że to jest naprawdę dobra miejscowa, bo z lokalnymi mieszkańcami, pan mieszka tam już od dziecka. Razem z żoną prowadzą gospodarstwo, mają warzywka, jakoś pewnie kuska się znajdzie, pewnie pędzą bimbry tutejsze też. Myślę, że dzisiaj raki się przeleje tam u pana, szczerze mówiąc. No dobra, ale jak się już zajedzie w to miejsce, to co dalej? Bo na patrzenie przez góry na początku kopara opada, a później trzeba zdecydować, co działać dalej. I już wam mówię, jest kilka opcji, na które można poświęcić przynajmniej 2-3 dni tak na luzie, bez zbędnego wysiłku i researchu. Pierwsza opcja, te wielkie góry przede mną, te szczyty, tak, dokładnie tam można iść. Jutro tego spróbuję. Poza tym, idąc w drugą stronę, gdzieś tam jest wąwóz 2 km mniej więcej długości, kilka szerokości i z 60 głębokości, jak wyczytałem na ulotce. Wąwozem można się przejść tak daleko, aż dojdzie się do wodospadu. To zajmuje godzinę, a następnie można kontynuować do czegoś, co nazywa się Blue Eye. Jest to stawik z błękitną wodą, który też jest tutaj atrakcją. Na trzeci dzień można wybrać się do sąsiedniej wioski Walbony, która jest chyba tak samo lub nawet bardziej popularna jak ta. Nie jest aż tak ukryta jak to coś, ale też ma swoje zalety. Pójdę, zobaczę, więc 3 dni na spokojnie można tu spędzić. Poza tym, jak się nic nikomu nie chce, może tu siedzieć, obserwować, co się dzieje dookoła i naprawdę podziwiać rewelacyjne widoki, a nawet spędzać czas buszując po prostu tutaj po tych gospodarstwach. Dzisiaj w popołudnie zbieram się na wodospad i zobaczę, co tam się święci. Nie spodziewam się jakiejś super podającej wody z góry, ale sama ścieżka powinna być ciekawa. Przy okazji chyba zobaczę jeszcze wąwóz. Tereny wokół objęte są parkiem narodowym o tej samej nazwie co wioska, a poza tym idzie, są tutaj różne zwierzęta i zagrożenia tym samym. W czasie, gdy przygotowywałem się do podróży, było to, że występuje tutaj żmija, nazywa się żmija nosoroża i jest ponoć najbardziej niebezpiecznym wydaniem żmii, jaka istnieje. A charakteryzuje się tym, że ma taki mały dzióbek, róg. Co ciekawe, ta żmija
pewnych miesiącach zawisła sobie na gałęziach, tym samym skradając się po ofiarę lub czekając na jakiegoś ptaszka, który podleci. Wtedy właśnie najczęściej dochodzi do kolizji też z człowiekiem. Można umrzeć po niej, to pewne, ale nie wiem, jak długo trzeba czekać do kończenia, żeby umrzeć. Poza tym w wiosce jest sklep, to powiedziała pani informacji. No i widziałem kilka, w sumie dużo barów, a na pewno jeżeli będziemy coś chcieli kupić, to nie będziemy mieli z tym problemu. Mówię tu oczywiście o generalnych produktach typu chleb, jakiś posiłek, ale na przykład jeżeli chodzi o turystyczne sprawy jak butlę gazową czy w ogóle jakiś sklep z artykułami podróżniczymi, to tego tutaj raczej nie ma, nie widziałem nic. Jeśli chodzi o internet tutaj, to też widziałem mnóstwo drogowskazów na lokale, w których internet był. Internet teraz jest wszędzie. Wodospad widać już z daleka. Woda tam bystro spada. A ta polanka wygląda jak typowe albo miejsce do kempingowania, albo nawet wcześniejsza jakaś pasterska tutaj wiateczka. Cała konstrukcja jeszcze stoi. Brakuje tylko dachu, który można pewnie nakryć jakąś płachtą. Tam jakiś prowizoryczny stolik z kamieni i krzesełka. Tutaj jakaś chatka, źródełko z wodą. A tam w oddali stoi kibel. Wszystko tak strasznie starasowane. Możliwe, że to służyło do wypasu owiec. A to już w oddali wodospad pięknie spadający gdzieś tam ze skał. Czysta w nim woda, bo to już widać i słychać. A tutaj jakby własnym korytkiem płynie sobie i płynie dalej. Generalnie tu woda jest tak czysta, bije tyle źródeł, że można ją pić prawie że w każdym miejscu. Jeśli chodzi o czystość i naturę zachowaną tutaj, jest naprawdę bardzo wysoki poziom. Gdy zapada smrok, to znaczy wieczór, to wszędzie w wiosce unosi się zapach palonego drewna, czy to jakaś kózka zarżnięta się obraca kołoworożna, czy to po prostu nisko, to pachnie pięknie. Wszystko nabiera eleganckich kolorów. Przyjemnie jest wrócić z trekkingu do bazy, by tam już przy chłodnym powietrzu spokojnie oddać się magii wieczoru. Słychać tylko jakieś krówki, czasami owce z tyłu, pokrzykujących ludzi. Magiczna kraina, naprawdę. To był strzał w dziesiątkę, żeby tu wpaść. Chyba jakieś wesele się wyprawia, albo to po prostu wielka imprezownia, ale patrząc po twarzach przybyłych, to raczej wesele. Wszyscy oświętnie ubrani. A dziwne, bo dzisiaj poniedziałek. Ruszam w górki. Te górki, które przede mną. Nie wiem, jak daleko można tam wejść, ale zobaczymy.
Tutaj za mną pole namiotowe zaznaczone na mapie, mniej więcej położone w środku miejscowości, tuż przed wejściem w główną wioskę. Jest to chyba najlepsze pole namiotowe, ale bez gospodarza. Tu drzewka, jest cień i dużo miejsca. I kible są też. Pole namiotowe nazywa się Zorgii. A poza tym znajduje się na nim kilka altanek, tak jak widać tam. I chyba knajpa. O, tu jakieś zebranie. Cóż to się wyrabia? Jakaś wiksa. Coś tu będzie. To chyba ślub. Rodzinna uroczystość. Co tu się dzieje? A tam jest szkoła, a w szkole również apteka. A tutaj chyba jakaś baza Polaków. Flaga wywieszona i to chyba na stałe, dumnie. Jest zaraz przy informacji turystycznej, a w informacji turystycznej można dostać bardzo podstawowe informacje odnośnie tego, co się dzieje. Jest mapa bardzo poglądowa, nie ma mapy szczegółowej. Poza tym na mapie poglądowej ktoś wszystko źle pozaznaczał. Są numery i odnośniki, ale pani na miejscu skreśla i poprawia wszystko. No kiełkuje, wszystko jeszcze kiełkuje. A tutaj ponoć jedyny we wsi sklep, już w eleganckim stylu. W sklepie produktów wiele alkoholowych do picia, jakichś ciasteczek, słodyczy, ale przykład chleba nie ma. Mówili, żeby pytać po domkach. A to co możemy dostać na śniadanko? Chleb, herbata, dżem elegancki, lokalny, swojski ser, masełko pyszne jak nigdzie indziej i to coś, co jest chyba zapiekanym serem z czymś. Obserwując góry, w które idę, z perspektywy kościoła dawała się to wielka, skalista, wysoka ściana, ale im bliżej, tym szybko stają się niższe. Te najwyższe wierzchołki przede mną to mniej więcej jakieś 2200 nad poziomem morza. Góra, w której kierunku zmierzam, zwana Arapit. Dokładnie nie wiem to która, ale wiem, że ponoć ma najwyższą pionową ścianę na Bałkanach, 800 metrów. I jak na razie z tych wszystkich ta tutaj wydaje mi się właśnie taka. Zobaczymy, co tam się wyrabia. Góry budzą podziw, szczególnie przez to, że lśnią w słońcu, stromo się wspinają w górę i zasłaniają wszystko przed nami. Jest taka ściana przed nami, której zazwyczaj nie ma. Zazwyczaj wchodzi się po kolei i widzi się kolejne to wyższe punkty, a tutaj wszystko sterczy przed nami. Śliweczki Trollala. Nikt ich nie zbiera. Nie widzę, żeby coś się z nim działo. Wszystko leży na ziemi, więc częstuje się do boli. Hello, this is Mr. from TED. He is guide to the mountain over there. Mountain Arapit. Arapit. Is it difficult? Dolina TED już poniżej mnie, a ja wyżej, coraz wyżej. Pionowa, stojąca skała nade mną. Tutaj oznaczenie szlaku. Kopczyki kamieni, są też kreski. Odkąd wchodzi się już na główną ścieżkę, to szlak jest elegancko oznaczony i idzie się elegancko, ale żeby wyjść z miasteczka, tam jest trochę zagwozdek. Tutaj jakieś miejsce na kemping, tam kawałek równego terenu, osłona od deszczu. Doszedłem do przełęczy położonej na 1700 metrach nad poziomem morza. Góra jest tam. Należy ona na 2200 mniej więcej, czyli jeszcze 500 metrów podejścia. Ale czuję, że nie dam rady. 500 metrów, a już zrobiłem 1000. Odpuszczę sobie. Ale dochodzę na to przejście. Mogę zobaczyć drugą stronę gór. Tam gdzieś niedaleko znajduje się już czarnogórska granica.
Pewnie te szczyty, które widać po drugiej stronie, zasłonięte przez chmurki, to już też Czarnogóra. W dole natomiast widać Owce i jezioro. Małe, bo małe, ale jest właśnie w takiej ciekawej, ukrytej dolince. Dobrze to zobaczyć, naprawdę. To jest nagroda. Wejście tam jest opcjonalne i należy na nie przewidzieć naprawdę cały dzień. I najlepiej sobie podjechać pod początek szlaku, bo ja jakieś pewnie z 5 km, może troszkę mniej szedłem, aby w ogóle dotrzeć do samego startu szlaku. Do domu. Mam cichą nadzieję, że te góry tych chmur nie puszczą, bo jak wcześniej widziałem, to wszystkie czarne, zbliżające się chmury odchodziły nad góry tutaj dookoła, na całą dolinkę otoczoną szczytami i tam zostawały, lekko je przekraczały, ale nie wbijały się w dolinkę. Także to miejsce jest naprawdę specyficzne. Tak, chmury tam nie wejdą. Wszędzie pada, ale tutaj nie. Ciekawe, czy jest też odwrotnie, jak już wejdą, czy tu stoją. Tam gdzieś w okolicy, nie wiem czy to te góry, czy jeszcze kilka gór za nimi, ale w tym kierunku jest też najwyższy szczyt tych gór. Nazywa się Maja Jezerce i sięga prawie 2700 metrów. Szlak na nią jest długi i ponoć trudny. Trzeba robić nocleg po drodze i na taką wyprawę no, samemu raczej nie ma co iść, przynajmniej dla mnie. A tutaj w dolince, prawie że z najwyższego punktu, w którym dzisiaj jestem, cała dolinka Tet i okoliczne górki. Mało widać, ale no cieszy, zwłaszcza, że się tą drogę przebyło. Widać jak przebiegała moja ścieżka i naprawdę robi to wrażenie, gdy się na nią patrzy z góry. Yaman seçmedik zamıra gabrında. Yaman seçmedik Yaman seçmedik zamıra gabrında. O perdüsü O perdüsü O mu diye zamıra O perdüsü